tu dzisiaj ze sobą trochę pomocy, które sobie przygotowałam, żeby móc opowiedzieć Wam o temacie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli o symetrii i równości różnego rodzaju oczek we wzorach strukturalnych lub ażurowych. I teraz zacznijmy od zobrazowania sobie nieco problemu. Przygotowałam sobie próbkę, ale nie pokażę Wam tej próbki od razu całej, tylko użyję sobie mojej ściereczki zrobionej z tej samej bawełny. Przy okazji myślę, że będzie widać, do czego ja tę bawełnę używam. Jeżeli spojrzycie sobie teraz na ten fragment próbki, ona ma po bokach kolumny oczek prawych, potem oczka lewe, następnie mamy narzuty. Coś się dzieje później, że nam szerokość tych oczek, szerokość tej próbki nie wzrasta, czyli mamy tutaj odejmowanie oczek poprzez przerabianie dwóch na lewo lub na prawo, czyli mamy tutaj wzór z lustrzanym odbiciem i kombinacją różnego rodzaju oczek. I myślę, że w momencie, kiedy nie widzicie reszty tej próbki, rzuca się w oczy przede wszystkim to, że mamy tutaj te narzuty robione po oczkach lewych, ale przed oczkami prawymi są znacząco mniejsze niż te zrobione po oczkach prawych, ale przed lewymi. Tutaj nie bez znaczenia będzie też to, jak ta próbka jest wykonywana, a jest wykonywana oczywiście na płasko, czyli wszystkie te oczka jak narzuty, tudzież zbieranie oczek na lewo lub na prawo, wszystko to jest przerabiane na stronie prawej, czyli przerabiane od strony prawej do lewej. Natomiast wszystkie rzędy powrotne są tymi rzędami odpoczynkowymi, czyli przerabiamy oczka tak jak schodzą z drutu. No i myślę, że to widać różnicę. Jeżeli byście mieli wzór na jakąś dzianinę, w której to jest powtarzalny wzór, albo wręcz po całej długości, to myślę, że on by się rzucał w oczy, ta nierówność bardziej. I to nie jest kwestia niestarania się, niedociągania nitki, to jest kwestia, jak Wam zaraz, mam nadzieję, uda mi się wytłumaczyć, różnica w długości drogi, jaką musi pokonać nitka, robiąc narzut, w zależności od tego, czy czy ten narzut jest wykonywany w sekwencji lewe, narzut, prawe, czy prawe, narzut, lewe. A to, co jeszcze się tutaj pewnie mniej rzuca w oczy, to już jest naprawdę coś dla wprawnego oka i kogoś, kto się bardziej czepia. To jest różnica między tymi oczkami tutaj prawymi, tą pierwszą tutaj tą kolumną, a tymi. To jest bardzo subtelna różnica. Ona akurat w tej próbce nie ma tutaj specjalnego znaczenia i myślę, że wygląd jest jak najbardziej akceptowalny, ale jeżeli się przyjrzycie, to ta kolumna jest bardziej taka rozlazła, puchata, zajmuje więcej przestrzeni w tej dzianinie. Tak samo widać, że odstępy tutaj są nieco szersze, podczas gdy tutaj ta kolumna jest bardziej ściśnięta. Oczka wyglądają na równiejsze, bardziej takie schludne. Obie te rzeczy, zarówno wielkość narzutów, jak i wygląd tych oczek prawych, kiedy sąsiadują z oczkami lewymi, większą ilością oczek lewych, można korygować. Do korekcji przejdziemy później. Najpierw pokażę Wam, jak wyglądają wersje tej samej próbki z korekcją. Jeszcze Wam pokażę na innym fragmencie może teraz efekt
tych bardzo luźnych, może nie bardzo, ale dosyć luźnych, rozlazłych oczek prawych w momencie, kiedy zaczynamy zaraz za nimi szerszy fragment oczek lewych. Spróbujmy to sobie podwinąć, tak żeby wszystkiego nie pokazać na raz, bo to robi różnicę. Ok, mam nadzieję, że będzie teraz widać ten fragment tej mojej próbeczki. Na tym fragmencie mamy po prostu oczka prawe, potem z oczek prawych na pewien czas przechodzimy na oczka lewe i wracamy do oczek prawych. I tu myślę, że już bardzo dobitnie widać, jak nieestetycznie ta kolumna oczek prawych wychodzi, kiedy zaczynamy dłuższy raport, dłuższy fragment oczek lewych za tymi prawymi. Nie zarówno ta kolumna wychodzi tutaj taka rozlazła, jak i te pierwsze oczka lewe są nieco rozlazłe i jakby w górę też się poszerzają. To powinien być prostokąt, ale wygląda to bardziej jak taki trapez. Jeżeli będziecie słychać sapanie, to właśnie przyszedł do nas Sokrates. No i teraz, dlaczego tak się dzieje? Dłużymy naszą próbkę na razie na bok. Spróbujemy innych pomocy. Bawełna, z której jest zrobiona w ogóle ta próbka, jak i ta ściereczka, którą sobie przykrywam, to jest bawełna kotona Shipies, nie wiem jak to się czyta. To są akurat takie malutkie próbeczki, zarówno ta czerwona, jak i ta fioletowa, którą mam teraz w rączkach, które dostałam do jakichś zamówień i teraz mi się przydają do zrobienia takich małych próbek. I lecając teraz do tych pomocy naukowych. Będę potrzebowała troszkę nitki i weźmiemy sobie pewnie grubego druta, ale zanim to spróbujmy to sobie narysować. No, to będzie zabawne, bo ja nie jestem specjalnie plastyczna. Ale jeżeli sobie teraz wyobrazimy na początku, jak robimy oczka prawe i wyobrazimy sobie, że ta kropeczka tutaj to jest drut, jeżeli go patrzymy na niego z tej perspektywy, czyli to jest moja kropeczka. Będzie ciężkie do pokazania, ale będziemy próbować zrozumieć, tudzież uwidocznić, co się dzieje z nitką, którą przerabiamy w momencie, kiedy robimy oczka prawe, oczka lewe, jak przebiega droga dookoła druta takiej włóczki. No i jeżeli wyobrazimy sobie, że my z punktu widzenia naszego drucika jesteśmy po tej stronie, czyli to jest nasz przód robótki, tu jest nasz tył, to znaczy, że trzymamy naszą włóczkę z tyłu naszego druta, ale nie bezpośrednio pod. Ona jest zazwyczaj gdzieś w tym miejscu. Tak. No, zobaczmy, czy ja się nie mylę. Tak jak jesteśmy tu. I trzymamy włóczkę, a ona jest mniej więcej za nami, gdzieś w tym miejscu, nie bezpośrednio pod drutem, ale troszeczkę jakby oddalona. Tak samo myślę, że będzie, jakbyśmy to patrzyli metodą kontynentalną, tak? Jest jakby trochę po skosie od druta. I teraz, żeby faktycznie wykonać oczko, to my obkręcamy włóczkę tak naprawdę dookoła druta i ona zatacza
kończąc w tym samym miejscu, z którego zaczęła. Tak, czyli obkręcamy i wracamy tu. Mogłabym rysować to trochę większe, prawda? Dobra, spróbujmy teraz lewe. Mamy tą samą sytuację, dalej tu jest przód, tu jest tył. Tyle, że w momencie, kiedy robimy oczka lewe, to zaczynamy mniej więcej z tego punktu. Wróćmy do mojej próbki, bez przerabiania oczka. Tak, wbijamy się pod oczko, nitka jest mniej więcej tutaj i od góry ją obkręcamy tak, że ona kończy mniej więcej w tym samym miejscu. Analogicznie będzie metodą kontynentalną, czyli zakręcamy i kończymy tu. I teraz, co się dzieje, kiedy mamy sekwencję, w której robiłyśmy oczka prawe i robimy przejście na oczka lewe. W momencie, kiedy robiłyśmy oczka prawe, to nasza włóczka startowała z tego momentu. Tak? Czyli jak mamy drucik, startowała z tego momentu. W momencie, kiedy musimy przejść nagle na oczka lewe, przerzucamy tą nitkę pod drutem i zaczynamy z tego miejsca. Tak? I dalej robimy oczko lewe, czyli to, co zrobiłyśmy, to przenosząc nitkę na nasz przód, sprawiłyśmy, że ta nitka zyskała ten fragment długości na oczku, które robimy, które obkręcamy dookoła druta, a potem wykonuje taki obrót. To znaczy, że jest dłuższe to oczko, większe o ten mały fragment. On się wydaje naprawdę mały, wręcz pomijalny, ale to jest dokładnie to, co powoduje tą różnicę tutaj. To jest dokładnie to, co się dzieje, co powoduje, że zostaje nam trochę nadmiaru nitki i ten nadmiar nitki nie jest niczym skompensowany i zostaje w tym miejscu. On powoduje rozluźnienie tej kolumny, ewentualnie rozluźnienie tego pierwszego oczka lewego. Możecie zadać pytanie, czemu to nie jest widoczne, nie dzieje się tak w momencie, kiedy robicie ściągacz. Przecież to też jest sekwencja oczek prawych i lewych, czy to 1 na 1, czy 2 na 2. Różnica jest taka, że ściągacz ze względu na ciągłe zmiany między oczkami lewymi i prawymi powoduje, że tak działa ściągacz, tak robią się napięcia między nitkami i oczka pomiędzy kolumnami nawzajem się ciągną. Krótko mówiąc, wyrównują się ze względu na naprężenia, jakie się dzieją pomiędzy często zmienianymi ścięgiem w ściągaczu. Tutaj tego nie ma. Tutaj nie ma kolejnej kolumny blisko prawych oczek, żeby pociągnąć te lewe. Tak samo po tej stronie nie ma oczek lewych ani prawych, żeby wyglądały te oczka równo. Mieliśmy drobną przerwę, ale już tutaj wracam. Jesteśmy przy robieniu prawych oczkach po dłuższej części wykonywanej lewymi oczkami. W teorii powinna być odwrotna sytuacja do trzeciej, czyli zaczynamy po prostu z strony lewej, gdzieś tutaj. Musimy przenieść tą naszą nitkę na stronę prawą, wykonać prawe oczko i ono znowuż powinno być dłuższe. W praktyce, jak widzieliście na próbce,
Przynajmniej taka jest moja teoria i tak to wychodzi u mnie. Może u Was jest inaczej. Ja tą nitkę ściągam tutaj dosyć mocno, także w zasadzie ten moment robótki mi się praktycznie cały przesuwa na ten moment. Nie mam tego dodatkowej nitki, która tutaj powoduje wydłużenie tego oczka, więc u mnie wygląda to praktycznie tak, jakbym robiła oczko normalnego rozmiaru. I to jest to, co się dzieje, kiedy przechodzimy między prawymi i lewymi. Teraz, co się dzieje w momencie, kiedy robimy jeszcze dodamy do tego dodatkowo narzuty? Kiedy robimy narzut pomiędzy dwoma prawymi oczkami, załóżmy, że tutaj było moje oczko prawe, robimy narzut. My robiąc ten narzut obkręcimy nitkę dookoła i wrócimy do tego samego punktu, czyli narzut będzie miał stabilnie ten sam rozmiar w kółko, porównywalny do wielkości pozostałych oczek. Tak samo jeżeli robimy narzut pomiędzy dwoma oczkami lewymi. Po prostu startujemy z tego samego punktu i do niego wracamy. Natomiast zobaczmy, co się dzieje teraz w przypadku narzutu. Widzę, miała tutaj dużo przerw dzisiaj, ale no trudno. Wracamy do sekwencji, gdzie wykonujemy narzut. Ale wykonujemy narzut pomiędzy, mamy prawe oczko, narzut i lewe. Znów spojrzymy, jak to wygląda, patrząc z przekroju drutu. Tu jest nasz drucik, tak znowu patrzymy. Tu jest nasz przód robótki znowu i tył. Czyli tu jest pozycja do robienia oczka prawego, z którego startuje nitka. No i żeby zrobić teraz narzut, a wiemy, że kolejne oczko będzie lewe, no to przenosimy naszą nitkę na pozycję do lewego, czyli tu, a następnie wykonujemy narzut, wracając do tej pozycji. Widzicie? To nie jest oczko wielkości startujemy stąd i wracamy. To jest startujemy stąd, ale przechodzimy kawałek dalej. Ten fragment nitki jest dodany do standardowej wielkości oczka i dopiero robimy narzut. I to jest powód, dla którego widziałyście tutaj w próbce, że te moje oczka narzutowe robione po prawych, przed lewymi są znacząco większe niż w tym przypadku, kiedy mamy lewe, a potem prawe. Narysujmy sobie jeszcze, co się dzieje właśnie w tej sytuacji, czyli 6 mamy narzut, ale tym razem lewe oczko, narzut i wracamy na prawe. Byłyśmy po stronie lewej. Musimy zrobić narzut tak, żeby zacząć potem robić oczka prawe, czyli skończyć tutaj. A nie obwijamy, jak robimy narzut, nie robimy dokładnie odwróconej, to nie jest odwrócona mechanika tego narzutu pomiędzy prawym a lewym oczkiem, czyli nie cofamy się tutaj i nie robimy narzutu w tą stronę. My ten narzut robimy dalej w tą samą stronę, w której robiliśmy w kroczku 5, a to znaczy, że idziemy z tym narzutem dookoła drutu w tą stronę, tylko że ponieważ musimy zostać do przerabiania oczek prawych, nie kontynuujemy tego oczka z powrotem tu, tylko kończymy tu, żeby móc dalej robić oczka prawe. I tutaj jest brakująca nitka. Tutaj nie ma pełnego obwodu oczka i to powoduje, że te narzuty z kolei są potem mniejsze. Znacząco mniejsze, tak jak to było tu. I to tyle teorii. Mam nadzieję, że te moje mini rysunki, które wcześniej sobie nie przećwiczyłam, cokolwiek Wam rozjaśniły, może coś wytłumaczyły.
Natomiast może to nie jest super konieczne, ale jak człowiek to sobie wyobrazi, to później też wpada sam na pomysły, w jaki sposób te różnice niwelować. Ja tych rysunków sobie sama też nie wymyśliłam. One są zaczerpnięte z jednej ze stron internetowych, na których znalazłam to wytłumaczenie dawno temu. One jeszcze są. Jak znajdę, to podlinkuję, ale będzie to w języku angielskim. Tak więc zobaczmy teraz, co można z tym zrobić. Gatus jest bardzo zainteresowany tematem, jak słychać. Zanim przejdziemy do naprawiania, zobaczmy, jak wygląda efekt, jaki będziemy chcieli uzyskać, czyli po naprawieniu. Nasłonię sobie na razie resztę. To jest wersja po pierwszej poprawce, jaką zaczęłam robić. Jeżeli się przypatrzycie, to myślę, że widać, że wielkość tych narzutów jest do siebie tym razem zbliżona. Tutaj od razu uwaga, że specjalnie próbka jest wyprana i zblokowana po to, żeby pokazać Wam, w szczególności przy tych niekoniecznie fajnie wyglądających oczkach, że w tych przypadkach blokowanie, pranie niekoniecznie niweluje ten efekt, niekoniecznie tutaj pomaga. Tak więc, tak wygląda efekt poprawiony i to, co jest tutaj poprawione, to te oczka, te narzuty, które tu były zbyt ciasne, tutaj jest robione coś, żeby one jednak były większe, a z kolei z tej strony jest robione coś, żeby te nienaturalnie wielkie oczka nieco zmniejszyć. I one dalej nie są idealnie dokładnie takie same, ale różnica między nimi jest już zniwelowana na tyle, że ja już tutaj pewnie patrząc na te oczka w gotowej dzianinie, nie zwróciłabym zupełnie uwagi. To, czego tutaj nie jest z niej zrobione, to nie są w żaden sposób niwelowane te bardziej rozlazłe oczka prawe, gdzie zaczynamy zaraz za nimi oczka lewe. Następnie mamy ten fragment, gdzie Wam właśnie pokazywałam te rozlazłe oczka i tą trapezowatość tego fragmentu prostokąta oczek lewych, a to jest wersja po poprawce zaaplikowanej, gdzie robię coś, żeby te oczka lewe wychodzące po prawych, coś z nimi robię, żeby nie było tutaj tyle luzu i żeby ta kolumna tutaj nie wychodziła potem ostatecznie taka rozlazła. Po zaaplikowaniu zarówno jednej poprawki, jak i drugiej, ostatecznie dochodzę do takiego efektu dzianiny. No i teraz możemy przejść do rzeczy, czyli jak to w zasadzie robić. Przejdziemy teraz do naprawiania naszych oczek, przynajmniej niwelowania efektu, jaki uzyskujemy. Spróbujemy to sobie najpierw narysować na kartce. Tutaj mamy najpierw sytuację, gdzie robiliśmy narzut po oczku prawym przed oczkiem lewym, czyli mamy to nienaturalnie duże oczko spowodowane wydłużeniem nitki, którą tutaj używamy. I to jest ta sytuacja tutaj, co my możemy tutaj zrobić? Mamy dwa rzędy tak naprawdę, w których pracujemy, bo pracujemy robiąc oczko z narzutem, a potem mamy rząd powrotny, gdzie przerabiamy je jako oczko lewe, zazwyczaj, tudzież tak jak schodzi z drutu. Teraz w rzędzie pierwszym nic nie będziemy robić, nic nie zmieniamy. Natomiast istotne jest tutaj, co możemy zrobić w rzędzie drugim, czyli w rzędzie powrotnym i chodzi o skrócenie tego oczka. To brzmi dziwnie, żeby oczko skracać, ale chodzi o skrócenie tej nitki. Coś zrobić, żeby ją ściaśnić z powrotem. Jak przerabiamy oczko lewe, spróbuję to pokazać od razu, albo po prostu będzie pokazywać Wam, bo już na właściwej próbce docelowej. Skracanie na tym rzędzie powrotnym będzie oznaczało, że jak robimy oczko lewe, będziemy je podbierać z dołu, nie od góry.
Podbieranie z dołu przy przerabianiu oczka lewego powoduje mocne zaciśnięcie nitki, skrócenie tej nitki, tak że ono próbuje podebrać długości nitki oczku sąsiedniemu, w naszym przypadku to jest prawe. Dosyć skutecznie ono tą nitkę zabiera temu narzutowi, powoduje, że jest ono finalnie mniejsze. Druga sytuacja, czyli narzut po lewym, ale przed prawym oczkiem, czyli ta sytuacja, w której nasze oczko jest mniejsze, zabrakło nam tutaj tej nitki, musimy coś zrobić, żeby je wydłużyć. I faktycznie w pierwszym rzędzie robimy wydłużenie. Wydłużenie, czyli jesteśmy tutaj i zamiast zrobić ten narzut od razu, tak jak jest tutaj narysowane, to tak naprawdę przejdziemy tą nitką pod drutem do tego miejsca i dopiero wtedy wykonamy nasz narzut. Co tutaj się dzieje? Mamy tą sytuację znowu, że nie brakuje nam, ale jest tego trochę więcej. I to spowoduje, że to oczko oczywiście po prostu będzie większe. Czy będzie to ta sama sytuacja co tutaj, ale bez poprawy? No jak się okazuje, nie. Tutaj to oczko skutecznie jest ściągane tymi sąsiednimi oczkami lewymi i prawymi na tyle, że ono nie jest tak przesadnie duże jak w tej sytuacji. W tej sytuacji, przynajmniej w moim przypadku i na tyle, na ile widziałam rozwiązania u innych, wystarczy po prostu zrobić narzut trochę inaczej. To tyle w teorii. Jest jeszcze kwestia, jak poprawiamy te oczka prawe i lewe obok siebie. Tutaj stosujemy tą samą metodę, którą stosujemy przy skracaniu narzutu, czyli przechodząc pomiędzy oczkiem prawym a lewym, tak jak sobie to rysowaliśmy wcześniej, czyli tutaj przejście prawe na lewe, mamy znowuż po prostu dłuższą nitkę, musimy ją skrócić. No i to skrócenie wykonujemy właśnie przerabiając kolejne oczko lewe, a podbierając nitkę zamiast, tak jak zazwyczaj od góry, podbieramy ją od dołu. No i to tyle teorii. Mam nadzieję, że nie jakoś super nudnej. Jeśli tak, to przegincie. Przejdźmy do naprawiania w praktyce. Będziemy powtarzać wzorek, który mam tutaj na tej czerwonej próbce, na tej samej bawełnie, tylko w innym kolorze. Lakier do paznokci, jego zbieżność z kolorem próbki jest całkowicie przypadkowy i będziemy osiągać ostatecznie, mam nadzieję, ten ostateczny wynik czerwonej próbki, czyli zaaplikujemy wszystkie te potencjalne poprawki, o których mówiliśmy wcześniej. Moja próbka jest zaczęta. Teraz jeszcze warto by zrozumieć, jakie oczka my tutaj po kolei mamy. Mamy oczka brzegowe wykonywane prawymi oczkami, później lewe, narzut, 3 oczka prawe, potem mamy odjęcie oczka, czyli zbalansowanie tego dodatkowego oczka z narzutu poprzez odjęcie z oczek prawych. I tutaj najpierw robimy przerabianie 2 oczek z pochyleniem na stronę lewą, tak zwany SSK, slip knit, a potem odwrotnie, czyli z pochyleniem na prawo, czyli po prostu przerobienie 2 oczek razem na prawo. I dalej odbijamy, oczywiście tutaj już jest odbicie lustrzane tego wzoru, czyli 3 oczka prawe, narzut, 2 oczka lewe i znowu brzegowe oczka prawe. Ja już to sobie tutaj zaczęłam, wykonałam pierwszy rząd wraz z jego rzędem powrotnym i będę się starała zrobić na początek metodą kontynentalną, bo wydaje mi się, że jednak większość z Was
przerabia tą metodą, a nie tak jak ja metodą angielską. Ok, mamy ostrość. I zaczynamy. Druty w dłoń. Pierwsze oczko jest oczkiem brzegowym, więc zazwyczaj je po prostu zdejmuję. I mamy nasze oczka prawe. W moim przypadku 4. I tu jest pierwszy moment, który będziemy naprawiać, znaczy poprawiać, żeby ta kolumna oczek prawych nie była taka rozlazła. Czyli będę chciała ściaśnić oczko lewe kolejne i żeby to zrobić, zamiast przerabiać je podbierając nitkę od góry, podbiorę ją od dołu. To skraca tą nitkę, ciągnie tą nitkę z tego miejsca od prawej strony, zaciągając to oczko prawe. I potem jest moje drugie oczko lewe. Teraz jest kolejny moment, gdzie mamy do zrobienia narzut. Jesteśmy na stronie lewej, potrzebujemy wylądować na stronie prawej. Jakbyśmy to zrobili, byśmy normalnie zostawili tą nitkę od góry i zaczęli robić oczko prawe. Czyli nie zrobimy pełnego okrążenia nitką i to powoduje, że ono tutaj wychodzi takie ciaśniuteńkie. Żeby to teraz poprawić, będziemy wydłużać ten nasz narzut. Czyli zrobimy go w odwrotną stronę, bo ja przejdę z powrotem na prawą i wykonam je tak, jakbym robiła narzut od prawej strony. I dopiero przejdę do mojego pierwszego oczka prawego. Raz, 2, 3. I teraz będę wykonała odebranie oczek, odjęcie oczek metodą ściągnij i przerób 2 przez tylne oczko, tak zwane SSK. I zaczynamy odbijać ten wzór lustrzanie, czyli 2 oczka razem na prawą stronę. Moje 3 oczka prawe. I coś pomyliłam, bo mi wyszło tego. Jakoś podejrzanie. No trudno, nie będę tego poprawiać. Musiałam zrobić tutaj 2 oczka prawe zamiast 3. No trudno, będzie ta strona trochę krótsza. Jesteśmy po oczku ostatnim prawym. Muszę zrobić teraz narzut pomiędzy tym oczkiem a oczkiem lewym. No i normalnie byśmy to zrobili przechodząc z powrotem na lewą stronę, obwijając i robiąc oczko lewe. Czyli to jest to długie oczko, gdzie mamy więcej nitki. Robimy je dokładnie, pomimo wszystko, bez zmiany. Natomiast to, co robimy, to niwelujemy długość tego oczka poprzez zrobienie ciasnego oczka lewego. Tak samo jak robiliśmy ciaśniejsze oczko lewe tutaj po prawej. Czyli znowuż zamiast podebrać je z góry, podbiorę je z dołu. Udało mi się? Nie udało mi się, bo mi się nitka rozszczepiła. Rozszczepiła mi się, więc jeszcze raz. Tak. I z dołu. I to z dołu ono powoduje ciasne oczko lewe i ciągnie to prawe tutaj. No i tutaj już jest kolejne oczko lewe. Normalnie. I wracamy do moich oczek prawych brzegowych. Tak, wyszło mi nierówno, bo tu jest 5 zamiast 4. No trudno. No, nie spadaj oczko brzegowe. Dobra. Idziemy do rzędu powrotnego. W rzędzie powrotnym przerabia się oczka tak, jak idą z drutu. Poza tymi momentami, kiedy musimy zrobić coś dodatkowego, żeby zniwelować teraz, czy to za duże, czy za małe oczka. Ok. No i znowu pierwsze oczko zdejmuję bez przerabiania. I mamy najpierw oczka lewe. Ok. I mamy moją pierwszą kolumnę oczek po tej stronie prawych. To były 2 lewe na stronie przedniej. Pierwsze, normalnie oczko prawe. I teraz
Tu pewnie widzicie, że wygląda to dziwnie. Wygląda to trochę jak double stitch, podwójne oczko robione w rzędach skróconych niemieckich, bo po prostu jest mocno pociągnięte to oczko nitką z oczka kolejnego, tego lewego. I to, co wystarczy zrobić, żeby sobie to porządkować, to jest pociągnąć ten supełek tutaj lekko w dół i już widać, że mamy 2 oczka. I to lewe tutaj, które robiliśmy po tej stronie, ono jest po prostu przekręcone. Czyli po tej stronie, jak je przerabiamy na prawo, to przez tylnią nitkę. I już. No i nasz narzut, robimy go dalej na lewo. I tu idziemy aż do kolejnego narzutu. To będzie narzut, który z kolei musieliśmy zrobić nieco większym. Żeby zrobić je nieco większym, je wydłużaliśmy, robiliśmy w odwrotną stronę i to powoduje, że to oczko po tej stronie, ten narzut jest przekręcony. Żeby go teraz poprawnie przerobić, trzeba go przerobić przez tylnią nóżkę. I to wydaje mi się, że też pozwala nieco to oczko zmniejszyć, żeby ono nie było za duże. I mamy oczko prawe. I tu jest to oczko po tej stronie lewe, po tej stronie prawe, które robiliśmy ciaśniejsze, podbierając nitkę od dołu zamiast od góry. To też powoduje, że ono wychodzi przekręcone, więc przerabiamy je po tej stronie przez tylnią nóżkę, żeby właściwie zorientować to oczko. I to jest koniec, bo tu już są moje oczka brzegowe, które przerobię sobie do końca na lewe oczka. I tak to zaczyna wyglądać. Tutaj to ostatnie jeszcze nie, ale te z rzędu poprzedniego myślę, że widać już, że tu jest ładne oczko prawe. Tutaj te oczka, te narzuty mają w miarę zbliżony rozmiar. Zrobimy jeszcze, myślę, co najmniej jeden rząd, łącznie z rzędem powrotnym, ale pozwolicie, że się już nie będę męczyć metodą kontynentalną, bo idzie mi ona zdecydowanie gorzej niż metodą angielską. I może będzie to też interesujące dla Was, jak to wygląda drugą metodą. Może są też tutaj osoby, które przerabiają jak ja. Więc zaczynamy od moich oczek brzegowych. Dochodzimy do pierwszego oczka lewego, no więc będziemy je robić podbierając nie z góry, ale też z dołu. Wychodzi ciaśniejsze, widać już tutaj, że ciągniony jest tutaj do góry. I kolejne. Narzut. Zamiast go zrobić od góry, cofnę się na prawą stronę, zrobię jakbym zaczynała od prawej strony, więc wydłużam tą nitkę, zwiększam oczko i moje 3 prawe oczka do momentu, kiedy będę oczka redukować. Moja redukcja. 2 oczka razem z pochyleniem na stronę lewą, potem 2 oczka razem z pochyleniem na stronę prawą i niestety 2 oczka prawe, bo się pomyliłam robiąc oryginalnie. No i teraz mamy narzut przed oczkiem lewym. Nie kombinujemy, robimy je normalnie, jakbyśmy je zrobiły. Będzie naturalnie, byłoby za duże, ale skrócimy je, robiąc ciaśniej kolejne oczko lewe, czyli znowu nitka od dołu zamiast od góry. Oczko lewe, kolejne i moje oczka brzegowe. Lecimy do końca. No i rząd powrotny. Oczka brzegowe na lewo. Dochodzimy do pierwszego oczka, które musimy przerobić na prawo. I to jest oczko lewe, które skracaliśmy, więc wyszło przekręcone. I musimy je przerobić przez tylną nóżkę. No i musiałam też je mniej zacisnąć, bo nie wyszedł ten supełek, który trzeba było sobie tak
zaciągnąć, żeby zobaczyć dobrze oczka. Przerabiamy narzut, przerabiamy dalej aż do kolejnego narzutu. Który jest, a przynajmniej powinien być przekręcony, tak jest, tu widać, no bo wydłużaliśmy, robiąc w odwrotną stronę narzut. Mamy oczko prawe i to oczko prawe przekręcone, więc przerabiamy je przez tylną nóżkę. I to jest wszystko. Tutaj. To jest zaczątek naszego wzoru. Trzeba by go zrobić tak naprawdę do końca, żeby zobaczyć ten efekt finalny. Chociaż ja tutaj się go staram tak rozciągnąć trochę, żebyście widziały, na ile te oczka są do siebie tutaj podobne. Tutaj ten środek jeszcze się rozjeżdża, ale im dalej się to robiło, tym dojdziemy ostatecznie do tutaj tej wersji. Ok. To tyle, jeżeli chodzi o część praktyczną. Mam nadzieję, że się komuś to przyda, albo będzie to po prostu coś może w rodzaju ciekawostki dziewiarskiej. A powód, dla którego cały temat w ogóle powstał w mojej głowie, to jest sweterek o wdzięcznej nazwie Ladies Evening Jumper autorstwa pani Susan Crawford. To jest wydruk, który oryginalnie zrobiłam tych parę lat temu, kiedy miałam robić ten sweterek, ale ze względu na to, że nie spodobała mi się ostatecznie próbka, którą zrobiłam, nie ze względu na nieatrakcyjność wzoru, tylko właśnie ze względu na problemy z uzyskaniem wiarygodnego odbicia tego wzoru w mojej próbce. On po prostu dla mnie wyglądał inaczej niż się prezentuje tutaj. To była moja stara drukarka, która, jak widzicie, takie paski drukuje. Wzór jest płatny, ale sam ten wzór niedźwiedzi łap, który tutaj jest, on jest bezpłatny. Ale o tym nie teraz. Zobaczmy te próbki. Mam próbek ostatecznie 3 i pokażę Wam najpierw tą, którą zrobiłam oryginalnie tych lat temu ileś. Muszę sprawdzić ile i napisać Wam. To jest ta próbka. Ona też wylądowała wtedy oryginalnie na moim Instagramie. Nawet byłam z niej zadowolona, dopóki nie zaczęłam się przyglądać, jak wyglądają próbki i gotowe dzianiny innych osób, które widziały ten sweterek. To, co mnie tutaj zniechęciło w tej próbce i zdaję sobie sprawę, że będzie to trudno dostrzec, no bo to jest bardzo taki wzór, w którym się dużo dzieje. Dużo tych narzutów, odjętych oczek dodanych w różnych miejscach powoduje, że no, trudno jest dostrzec szczegóły, chyba że się wie, że one powinny tutaj być. I takim szczegółem, którego tutaj do końca nie widać, przynajmniej według mnie, jest to, że ta środkowa część, ona wygląda jak takie płaskie nie wiadomo co, a tak naprawdę to powinny być 3 dobrze oddzielone od siebie narzutami listki. Tutaj te narzuty są bardzo różnych rozmiarów. Tutaj po tej stronie wyszły duże oczka, po tej stronie wyszły małe oczka. No tutaj to wygląda wręcz dla mnie jak dziura, a jest lustrzanym odbiciem w teorii tego narzutu. To są takie rzeczy, które mnie do tej próbki zniechęciły, które spowodowały, że stwierdziłam, że chciałabym się najpierw nauczyć, co zrobić, żeby te narzuty wychodziły bardziej konsekwentnie, niezależnie od tego, czy ja robię je po prawym, po lewym oczku, przed lewym, przed prawym i tak dalej. I to jest ta próbka zrobiona lata temu. A teraz próbka, którą zrobiłam teraz, w ostatnim czasie. Może w tą stronę, żeby była ta sama orientacja co poprzednia, stosując już przynajmniej część
tych technik, które pokazuję Wam w instruktażu. Tutaj te listki, one są dla mnie widoczne. Tutaj są ładnie widoczne, dla mnie wystarczająco ładnie widoczne i wystarczająco równe symetrycznie względem siebie narzuty. To wszystko powoduje, że ten wzór odwzorowuje, reprezentuje to, jak ten wzór faktycznie miał wyglądać. Nie ma tutaj gdzieś przesadnie wielkich oczek, no poza oczywiście tymi centralnymi, które są, że tak powiem, intencjonalnie wyglądają tak, a nie inaczej, ale te, które są i powinny być symetryczne względem siebie, tą symetrię według mnie tutaj zachowują i to już jest wystarczający efekt dla mnie, z jakim ja czuję się komfortowo, żeby dalej ten sweterek, żeby podjąć kolejną próbę i wykonać ten sweterek. W tej próbce jedyne usprawnienia, jakie robiłam, to te dotyczące właśnie wielkości narzutów, ale nie robiłam tutaj nic z na przykład tymi kolumnami oczek prawych tuż przed lewymi. Wyglądają tutaj według mnie dobrze, nie ma potrzeby z nimi nic robić, chociaż zrobiłam trzecią próbkę, w której zastosowałam wszystkie 3 modyfikacje. Ona też wygląda dobrze, wszystko wygląda ładnie symetrycznie. Kolumny oczek, tutaj gdzie są prawe, po nich są lewe, moim zdaniem nie ma tutaj różnicy, która byłaby widoczna akurat w tym wzorze, więc jak czegoś nie widać, to może nie warto robić. Więc jeszcze się waham, którą opcję będę robić. W każdym razie to są moje próbeczki z docelowej włóczki po praniu, po blokowaniu. I to jest powód, dla którego w ogóle cała ta historia z szukaniem przyczyn nierówności oczek się rozpoczęła. Wzór niedźwiedzich łap jest wzorem, tak jak mówiłam, dobrze znanym i można go znaleźć na wielu stronach w internecie. Ja sobie akurat wydrukowałam, znalazłam ten wzór na stronie sklepik.pl. Można, tutaj jest adres. Zobaczmy. Ok. Tak wygląda sam wzór. On wygląda super skomplikowanie, ale tak naprawdę jest to taki raporcik, który niby ma 2 sekcje, ale tak naprawdę to jest dokładnie to samo, tylko jest jakby w połowie przesunięte jedno względem drugiego i się tak na zmianę robi te sekcje. Powtarza się 3 razy tą, a potem 3 razy tą i wychodzi nam jedno powtórzenie wzoru. I jak ja sobie pomagam, bo zdaję sobie sprawę, że pamiętanie w kółko, co i kiedy zrobić, szczególnie, że niektóre rzeczy musimy pamiętać w rzędzie powrotnym, jest problematyczne i dla mnie też było. Więc wychodziły mi różne rzeczy na początku. Trudno było się dopatrzyć jakiejś poprawki. Więc jak mam ten wzór, to ja sobie zaznaczam, co jest... Gdzieś skupiłam ołówek, jest. Bo ja sobie zaznaczam na tym wzorze miejsca, w których muszę coś poprawić. I teraz pierwszym miejscem w tym raporcie, w którym muszę coś poprawić, to jest moment, kiedy tutaj się nic nie dzieje, tu są po prostu oczka prawe, narzuty, zmniejszanie ilości oczek z przejściem na lewą stronę i tutaj jest pierwszy raz, kiedy coś się dzieje, czyli mamy oczko lewe tutaj po tak naprawdę prawym oczku, bo to robimy na prawej stronie, więc wiem, że mogę sobie tutaj to oczko skrócić. I teraz mogę je sobie tutaj zaznaczyć jakimś kolorkiem i ja to zakreślam sobie po prostu całą kolumnę. Wiem, że za każdym razem, kiedy będę robiła to oczko lewe, ono jest po prawej, więc to jest kolumna, w której ja muszę skracać oczka lewe. Robicie trochę inaczej. Kolejne miejsce, w którym coś muszę zrobić, to jest narzut po oczku lewym, ale przed prawym.
czyli ja ten narzut muszę sobie tutaj wydłużyć i to jest jedyne, co tutaj muszę zrobić, pamiętając o tym, że po stronie z kolei lewej w rzędzie powrotnym ja będę musiała je przerobić przez tylnią nóżkę. Ja sobie zaznaczam w związku z tym to miejsce w raporcie kolorem zielonym. Później sobie piszę legendę, co oznacza zielone, co oznacza dla mnie kolor ten różowy tutaj. Kolejne miejsce to jest, kiedy mieliśmy oczka prawe i po oczku prawym mam oczko lewe, a pomiędzy nim narzut. I to jest sytuacja, w której ja muszę ten narzut zrobić normalnie, tak jak robiłam, ale muszę coś zrobić z oczkiem kolejnym lewym, ściaśnić je, zrobić podbierając nitkę od dołu. Więc zaznaczam sobie ten fragment. Tu coś muszę zrobić inaczej. I ponawiam to sobie też w tym raporcie, dokładnie z tymi samymi kolorami, czyli tutaj mamy kolumnę oczek lewych, znowu poprawych. Przy okazji mamy tutaj też to, co mieliśmy tutaj, czyli narzut po prawym przed lewym. Znowu kolumna oczek. Tutaj zresztą tak samo, tu zjadłam to. Kolumna oczek lewych po prawych. Narzut po lewym przed prawym. I jak jestem na tych rzędach w raporcie, to pamiętam miejsca, widzę miejsca, w których muszę zareagować i zrobić coś inaczej. I to chyba tyle. Dziękuję Wam za uwagę.